No i wczoraj padliśmy i nie nakręciliśmy nic. Więc doszliśmy do Czarnego Działu w Wyssowej, zrobiliśmy około 40 km. Dzisiaj mamy kolejne 40 do schroniska Hajstra. I za chwileczkę ruszamy, jest 6:30 parę. No mamy, pewnie będziemy na jakąś 6:00-7:00. Będziemy się odzywać z trasy. Jak najprostszy z prób. Idziemy w górę krok w krok. Ten sam szlak, ten sam wzrok. Gdzieś nad nami śpiewa las i prowadzi. No i pośród flory i fauny, tym razem fauny. Co to jest, Janno, za piękne zwierzątko? Miedzianka. Żmija, miedzianka. Sprawdzaliśmy przed chwilą, Czy ona w ogóle żyje? Żyje. Jak się on tak leciutko dotknie? No, to się rusza. Tak, ale już nie dotykamy jej, żeby jej nie straszyć. Natomiast myśleliśmy, że może zdechnięta. Ona po prostu czeka na słońce. Zresztą jak wcześniej, jak i my, ale dzisiaj w ogóle to jest taki dzień inny. No dzisiaj jest dzień fajny. Nie? Bardzo. O tutaj, czekaj, bo to jest blechnarka. Czy my tu nie skręcamy gdzieś? Nie, tutaj jest... Każda ta nazwa na tym słupku, Blechnarka, Wysowa Zdrój, to jest punkt węzłowy szlaków rowerowych i półmaraton jakiś tutaj się odbywał. Dla mnie te wszystkie tereny tutaj to jest, tak jak już mówiłem, na szlaku GSB, no najwspanialsze miejsce na ziemi, bo tutaj, tuż obok, w kolejnej dolinie, w Regietowie, staliśmy obozem harcerskim, potem w Krępnej staliśmy obozem harcerskim. My tutaj chodziliśmy po tych lasach bardzo często i jak już takie jest miejsce no, ulubione dla mnie, no to chyba właśnie były te Robki wczoraj, dzisiaj tutaj Wysowa, za chwilę będzie Regietów, potem będzie Przełęcz Żydowskie przy Krępnej i to wszystko to jest takie, o, to jest takie moje, to tu bym chciał mieszkać, albo w tym w Bielsku Białej. A teraz nagle schodzimy z trasy i idziemy już w górkę. Poszliśmy na razie od rana taką drogą. I co? Chodzimy z trasy. Schodzimy z trasy i jest mostek, którym będziemy szli i prawdopodobnie będziemy zaraz bardziej mokrzy niż byliśmy teraz. Do usłyszenia. I wdrapujemy się na górę Obycz, która leży przed Przełęczą Regietowską. A my tutaj w tle, nie wiem czy to będzie widać, tutaj nad moim kijkiem jest słupek graniczny, czyli jesteśmy na granicy ze Słowacją i teraz będziemy szli tą granicą aż do Kremenarosa, do Bieszczad i tam odejdziemy od szlaku granicznego i już nie będziemy szli wzdłuż granicy, natomiast potem szlak sobie odejdzie na Bukowe Berdo, pod Tarnicą przejdzie. No, więc już teraz będziemy szli cały czas między Polską a Słowacją. O! I dotarliśmy na Przełęcz Regietowską. To miała być Regietowska moim zdaniem, ale Regietowską. I to jest tutaj mapka fajna, bo my idziemy tutaj z Grybowa, przechodzimy tutaj, teraz doszliśmy dotąd i potem idziemy wzdłuż granicy, dlatego ten szlak karpacki nazywa się czasami też granicznym, a tu idzie GSB, którym szedłem 3 lata temu, 2 lata temu, a tutaj jest Regietów, o tu obóz harcerski stał. I to jest dlatego dla mnie, po raz kolejny to powtarzam, to jest taka moja bardzo ulubiona miejscówka. Aśka, jak Ci dzisiaj idzie? Bardzo dobrze mi się idzie. Dzisiaj jest luksus w porównaniu z tym, co było wczoraj, bo tak jak mówiliśmy, wczoraj no zaczęliśmy tak hardkorowo, ale teraz jest bardzo, bardzo przyjemnie, ptaki ćwierkają, Wiatr nie wieje, pada, wiatr nie tak. wieje i naprawdę mogliśmy się rozebrać z naszych odzień Kurtek, wierzchni. no właśnie, zrobiło się tak. I tak sobie idziemy. No, teraz przed nami jeszcze 34 km do schroniska i no mamy dotrzeć zamiar tam na no między 7 a 8, tak myślę. Będziemy dzwonili do właścicieli, czy nas tam przyjmą jeszcze jakimś jedzeniem. No, do usłyszenia z dalszej części trasy.
Weszliśmy na Jaworzynę Koniecznańską. Tutaj Asia sobie internety sprawdza. Tu byłby piękny widok, a widok byłby na przykład, tutaj pokazujemy, na Homola i Chełm Grybowski, ten najwyższy, którym szliśmy. Jezioro Klimkówka, szliśmy lewą stroną właśnie tą Homolą. Tam są jeszcze Kiczery, Kopy, Uście Gorlickie. A tutaj jest róża widoku, który byśmy mieli, gdybyśmy tutaj byli w ładną pogodę. No i co ładne, to polska flaga powiewa nad tym polsko-słowackim szczytem granicznym. O! Aśka, o mało się nie zabiłaś teraz przed chwilą, nie? To prawda, uratowały mnie kiki. Słuchajcie, jest tak ślisko tutaj, jest stromo. To może ślisko. pokażmy, jak stromo jest. No oczywiście tego nie... No, Telefon tego nie nie oddaje. pokazuje, ale tutaj jest 45 stopni. Tam w tej górnej części. A szedł pan tutaj przed chwilą, jedyna osoba, którą spotkaliśmy, pierwsza. Od ja teraz- początku, od tak. wczoraj. Tak, od wczoraj w ogóle. To jest pierwszy turysta, ale też to był pan ze Słowacji chyba, bo nie mówił po polsku, tylko w języku zbliżonym albo słowackim. czeskim albo słowackim. I pan szedł czerwonym szlakiem granicznym tym po słowackiej stronie. No, a my w mgle, w temperaturze, która spadła gwałtownie przed chwilą, zmierzamy ku Koniecznej, a potem będziemy szli przez Dukle i do Regietowa. Miniemy Regietów i tam mamy schronisko Hajstra, czyli innymi słowy Czarny Bocian. Idziemy. Tutaj widzimy dolinę, gdzie mamy przejście graniczne w Koniecznej i główny szlak beskidzki idzie tam mniej więcej tu, gdzie widzimy na końcu. I pamiętam, mam taki film, gdzie patrzyłem właśnie tutaj w tą stronę, może poszukam go. Aśka, powiedz, jak się czujesz, jak wrażenia obecne? No, czuję się bardzo dobrze. No. Mamy pierwsze słońce, co prawda za chmurami. Ale ciepło od jest, razu cieplej, no. aktualnie jest ciepło. Idzie się dobrze. Jestem zadowolona. Tutaj strome zejścia były, nie? Tak, były To było strome- tak ciężko. strome zejścia, także wszystko jest dobrze. Idziemy, zobaczymy jak dalej. No. Idziemy. Dotarliśmy do przejścia granicznego w Koniecznej. Tutaj jest stary ten, jak to powiedzieć, punkt wojskowy kontroli granicznej. I tamten w chmurce, ta górka za tym budyneczkiem tutaj, to są Popowe Wierchy, gdzie właśnie prowadzi główny szlak beskidzki. A my tutaj schodzimy teraz do Koniecznej. Tutaj ciekawe, bo napisy są po polsku i po łemkowsku chyba, Konieczna. I z tyłu polska tablica informująca o opłatach na drodze, a potem o prędkościach. Opłaty najważniejsze. Cześć. Pani Joanna dotarła tutaj. Jesteśmy nad Orzenną. Piękne, wielkie pastwiska, gdzie się pasą krowy. Na dole dawny PGR. A my kontynuujemy naszą podróż do Huty Polańskiej, do schroniska Hajstra. Przed nami ostatnie z dwóch podejść. Przepraszam, inaczej. Pierwsze z dwóch podejść. I jakieś 11 km. I jutro mamy taki krótki kawałek, bo około 20. Kolejny dzień 45 i kolejny dzień około 40. I na dwóch kolejnych noclegach nie będzie prądu, bo będziemy Pod gołym niebem. raz będziemy na polu namiotowym,
a raz będzie, znaczy nawet nie polu namiotowym, tylko takiej chatce, a raz będziemy w schronisku w Łupkowie, które nie bez kozery nazywa się schroniskiem na końcu świata, nie mają bieżącej wody oraz prądu. Więc prawdopodobnie z tych następnych 3 dni będzie mniej relacji, ale może będą bardziej treściwe oraz interesujące. Zobaczymy. Więc jeszcze raz widok na Orzenną. Piękna, wspaniała dolina. A my teraz ruszamy z powrotem do szlaku biegnącego przy granicy. No i na 1,5 godziny przed dojściem do schroniska usiedliśmy sobie w dolinie na trasie szlaku niebieskiego, karpackiego, który to szlak przecina dolinę, u której końca tutaj w kierunku północnym leży Krępna. Już wspominałem o tym kilka razy, że właśnie w Krępnej mieliśmy obóz harcerski i on był, uwaga, o właśnie w tej dolinie, tam troszeczkę w prawo bardziej, w jej części zwanej Żydowskie, i tam, jak widzicie, pod koniec jest taka dolinka i tą dolinką szliśmy jako harcerze szukać źródła naszego strumienia, który przepływał przez nasz obóz, i mój brat, idąc tym strumieniem, potknął się o coś i okazało się, że jest to stary sztucer z I wojny światowej, który gdzieś tam leżał sobie i czekał na odnalezienie. No to taka historia z Krępnej. My jeszcze chwileczkę popatrzymy na świat, zregenerujemy się i ostatni strzał do schroniska. No i udało się dotrzeć do przełęczy Mazgalica. Teraz skręcamy w lewo na żółty szlak prowadzący do Huty Polańskiej, a tam mamy nocleg. Jutro będziemy musieli tutaj wrócić. Mam 2,5 km w jedną stronę i 150 metrów przewyższenia, więc trochę strat jest, ale to jedyne miejsce, gdzie możemy spać tej nocy. Więc teraz chwila odpoczynku i ruszamy już na ostatni kawałeczek szlaku.